byłem ministrantem u siebie w kościele, to te wszystkie tam babcie przykościelne, łącznie z moją babcią, zawsze mówiły, że jak ja dorosnę, to ja będę albo kierowcą autobusu, albo księdzem. Więc ja jestem z Wrocławia. Ja w Polsce mieszkałem całe swoje dzieciństwo i wyjechałem praktycznie od razu po maturze tutaj do Anglii i już całe swoje dorosłe życie mieszkałem w Anglii, także tu już ponad połowę swojego życia tutaj jestem. W Polsce wychowałem się w kościele katolickim, jak zdecydowana większość z nas, ale przestałem chodzić do kościoła katolickiego z wielu powodów, dla których tutaj nie będę teraz już wnikał w tym momencie. I kiedy wylądowałem tutaj w Anglii, to dla mnie to było jak oddech świeżego powietrza, że ja nie musiałem chodzić do kościoła. Tak jak powiedziałem na początku, unitarianie oznaczało chrześcijan, którzy nie wierzyli w Trójcę Świętą, czyli unitarianie, jedność Boga. Uniwersaliści to była zawsze bardzo bliska grupa do unitarian. To były osoby, które wierzyły w tak zwane uniwersalne zbawienie. To znaczy wierzyli oni w Boga, który jest zbyt dobry, żeby potępił kogokolwiek. W tym momencie znajdujemy się na rogu historycznego miasta Leicester. Tutaj jest kaplica, w której pracuję, nasz kościół, a to jest część starego muru miejskiego, także nasz teren był tuż za murem. I tutaj, kiedy się popatrzymy na cały nasz mur, widzimy warstwy historii, bo widzimy średniowieczne kamienie, widzimy cegły z różnych okresów, edwariańska, wiktoriańska, a w niektórych miejscach, jeśli się dobrze przypatrzymy, to możemy także znaleźć kawałeczki rzymskich płytek pomiędzy średniowiecznymi kamieniami. Podczas Wielkanocy my raczej będziemy mówić o zmartwychwstaniu idei Jezusa, czy Jego pomysłów, czy tego, jak powinniśmy się traktować, o zmartwychwstaniu ducha Jezusa, bo my raczej nie wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Więc trzeba mieć wyższe wykształcenie teologiczne, w tym wykształcenie biblijne, w tym także wiedzę o innych religiach, bo tak jak wspomniałem, tutaj ludzie, którzy się zbierają, są nie tylko chrześcijanami. Ja u siebie w kongregacji mam 2 osoby, które są hinduistami, mam 2 osoby, które są buddystami. Mam całą masę ateistów, także trzeba mieć pojęcie o różnych filozofiach i o różnych religiach. Niekoniecznie trzeba być ekspertem, nie da się być ekspertem w tym wszystkim, ale trzeba być kompetentnym. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyjechałem do Leicester, do Arka. Cześć. I żebym ja nic nie pomylił, także poproszę Arka o krótkie przedstawienie się. Kim ty jesteś, Arkadiusz? Gdzie się znajdujemy? Słucham cię. Cześć, ja nazywam się Arek, ja jestem pastorem, to jest chyba najlepsze słowo po polsku, minister po angielsku, pastorem, czyli duchownym, unitariańskim i znajdujemy się w Leicester, w Midlands, w środkowej Anglii, w kościele, który się nazywa The Great Meeting Unitarian Chapel, kościół, w którym pracuję. Tutaj ta część miasta, gdzie w tym momencie się znajdujemy, tutaj nigdy nic nie było wybudowane na tym terenie. Kiedy nasza kongregacja powstała, kongregacja kupiła tutaj ten szczępek ziemi, to było w samym rogu miasta, ale już wewnątrz miejskich murów i potrzebowali oni miejsca, gdzie mogliby pochować swoich własnych zmarłych. No i stąd ten cmentarz tutaj. Jak się rozejrzymy dookoła, no to widzimy pomniki, które są pospychane na krawędzi tego cmentarza, ale to zostało zrobione po II wojnie światowej po to, żeby dać nam swojego rodzaju ogród, w którym społeczność może się spotykać, ale tak naprawdę tutaj pod nami wszędzie są setki, być może nawet tysiące pochówków. Powiedz nam, kim są unitarianie i opowiedz historię i też powiedz, kim są bracia polscy. Więc unitarianie dzisiaj to jest coś troszeczkę innego niż unitarianie historycznie. Więc historycznie unitarianie to po prostu jest część protestantyzmu. To byli chrześcijanie, którzy odrzucali ideę Trójcy Świętej. Stąd też nazwa, bo unitarianie od łacińskiego słowa unitas, czyli jedność, w opozycji do trinitarian, czyli ludzi, którzy wierzyli w Boga w 3 osobach. Więc to jest historycznie. Dzisiaj jednak to słowo funkcjonuje troszeczkę inaczej, no bo jak każda religia, która istnieje dłużej niż 5 minut, my także ewoluowaliśmy z duchem czasu. A bracia polscy to byli jednymi z naszych przodków. W XVI wieku w Polsce powstał tak zwany mniejszy polski kościół reformowany.
I był to odłam protestancki, który bardzo był krytyczny w stosunku do Kościoła katolickiego, w stosunku do papiestwa, dla którego bardzo ważną rolę pełnił rozum, jak i indywidualne sumienie każdej osoby. I dzisiaj my często mówimy, że te właśnie osoby, bracia polscy, mniejszy polski Kościół reformowany, to były osoby, które dały początek unitarianizmowi tak, jak rozumiemy to dzisiaj. A jak przejdziemy tutaj do drugiego końca cmentarza, do rogu, to widzimy mur naszego kościoła. Pokażę wam ten mur z drugiej strony, bo jest to naprawdę fascynujące miejsce, bo widać w nim wiele warstw historii. Widać historię elżbietańską, edwardiańską, widać nawet troszkę historii rzymskiej naszego miasta, bo Leicester było miastem rzymskim. Więc w tym momencie znajdujemy się na rogu, gdzie nasz kościół jest wybudowany. Ulica nazywa się But Close Lane, dlatego że tutaj, w tym miejscu, tutaj właśnie ćwiczyli łucznicy i But Close nazywa się tak, dlatego że oni tutaj mieli swoje właśnie te takie cele, takie chochoły, do których strzelali. I tutaj, kiedy się patrzymy na mur od naszego kościoła, widzimy warstwę historii, bo widzimy bardzo stare, średniowieczne kamienie, widzimy pomiędzy nimi elementy rzymskich płytek, widzimy pozostałość rzymskiej drogi, rzymskiej kostki brukowej i warstwy historii w cegły. Mamy cegły edwardiańskie, mamy cegły wiktoriańskie, także dużo historii w samym murze. W XV wieku polski szlachcic, który się nazywał Jan Sienieński, dostał specjalne pozwolenie od króla, żeby założyć nowe miasto. Założył to miasto w województwie świętokrzyskim, nazwał je Raków i jedną z prowizji w tym mieście była właśnie absolutna swoboda wyznania czy wolność sumienia. Więc Raków zaczął ściągać do siebie inteligencję, ludzi wykształconych, jak i także duchowieństwo. No i miasto zaczęło rosnąć. W pewnym momencie w mieście została założona Akademia Rakowska. Była pierwszym uniwersytetem na świecie, która na przykład uczyła kopernikowską teorię heliocentryczną jako fakt naukowy. Wykładano tam Biblię, języki, arytmetykę, przyrodę. Nie podobało się to jednak Kościołowi katolickiemu, nie podobało się to także niektórym szlachcicom i monarchom, dlatego że był to czas potopów szwedzkich. Polska była pod zagrożeniem praktycznie z każdej strony naszego kraju. Mieliśmy Szwecję na północy, mieliśmy Rosję na naszym wschodzie, mieliśmy Prusy na zachodzie i każdy z tych krajów był dla nas zagrożeniem. Więc, że tak powiem, zaczęto grać tą kartą patriotyzmu, że bycie Polakiem oznacza bycie katolikiem. Więc nie postrzegano braci polskich w zbyt dobrym dla nich świetle. Do tego bracia polscy byli pacyfistami, a w czasie zagrożenia dla kraju to nie jest najbardziej popularna opinia, którą można mieć, no bo jeśli nie jest się gotowym walczyć dla swojego kraju, to znaczy, że jest się z wrogiem. No i w taki oto sposób w końcu Akademia Rakowska została rozwiązana, bracia polscy zostali zdelegalizowani i zostali wygnani z kraju. Zostało im dane ultimatum, mogli opuścić kraj lub po prostu przejść na katolicyzm. I wiele braci polskich opuściło kraj, część uciekła na południe do Transylwanii, na tereny dzisiejszej Rumunii i Węgier i tam do dzisiaj jest bardzo wielu unitarian. Część z nich uciekła na zachód, na tereny dzisiejszej Holandii, gdzie w tamtym momencie przebywało już dość sporo religijnych uchodźców z Wysp Brytyjskich, no i w taki sposób nastąpiła wymiana informacji pomiędzy braćmi polskimi a brytyjskimi uchodźcami religijnymi. Jaka jest różnica, powiedz mi, pomiędzy unitarianami a unitarianami Listami. O właśnie, dziękuję, nie będę cię. Dobra, więc na dzień dzisiejszy różnica jest praktycznie żadna. To jest różnica historyczna. Tak jak powiedziałem, na początku unitarianie oznaczało chrześcijan, którzy nie wierzyli w Trójcę Świętą, czyli unitarianie jedność Boga. Uniwersaliści to była zawsze bardzo bliska grupa do unitarian. To były osoby, które wierzyły w tak zwane uniwersalne zbawienie. To znaczy wierzyli oni w Boga, który jest zbyt dobry, żeby potępił kogokolwiek, napiekło kogokolwiek na jakieś wieczne potępienie, stąd też uniwersalne zbawienie. Uniwersalistów w Anglii nigdy nie było zbyt wiele, uniwersaliści byli głównie w Szkocji i później ci uniwersaliści wyemigrowali do dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, do Ameryki.
Dlatego na Wyspach Brytyjskich nazwa naszej denominacji to po prostu unitarianie albo unitarianie i wolni chrześcijanie. W Stanach Zjednoczonych i w innych częściach świata figurujemy pod nazwą unitarianie uniwersaliści, bo te dwie historycznie osobne grupy jednak bardzo do siebie podobne, czyli właśnie unitarianie wierzący w jednego Boga i uniwersaliści wierzący w uniwersalne zbawienie, połączyli się w jedną denominację. Ale to jest tylko historyczna różnica, a dzisiaj jesteśmy tak naprawdę tym samym. Jak wygląda nabożeństwo w kościele unitariańskim? Więc żadne dwa nabożeństwa nie będą wyglądały identycznie, dlatego że zawsze będzie to zależało od tego, kto je prowadzi, jaka jest ta konkretna lokalna kongregacja, jaka jest lokalna teologia tej konkretnej kongregacji. Jednak są pewne elementy wspólne i zazwyczaj ja to tłumaczę, że wygląda to w ten sposób, jak w większości protestanckich kościołów. My to nazywamy hymn sandwich, czyli kanapka z hymnami, czyli mogą być czytania, modlitwy przeplatane hymnami czy pieśniami, które śpiewamy. Z tą różnicą, że u nas czytania niekoniecznie muszą pochodzić z Biblii, mogą pochodzić z Biblii, ale mogą one pochodzić z innych źródeł mądrości, mogą one pochodzić ze świętych ksiąg innych religii, może to być poezja, może to być proza, po prostu gdzie znajdujemy mądrość, gdzie znajdujemy natchnienie, stamtąd czytamy. Czy unitarianizm to nadal chrześcijaństwo, skoro nie wierzycie w Trójcę Świętą? Więc to jest pytanie, które dość często dostajemy. Często to pytanie jest postawione poniekąd jako zarzut ze stron innych grup chrześcijańskich, ale według mnie to jest coś, co my nazywamy no true Scotsman fallacy, czyli taki błąd myślowy, że żaden prawdziwy Szkot na przykład, to się tak mówi, nie dodałby cukru do swojej owsianki, czyli że jak ktoś daje cukier do owsianki, to wtedy już nie może być Szkotem. I tutaj jest podobnie, że niektórzy mówią, że trzeba wierzyć w Trójcę Świętą, żeby być chrześcijaninem. Większość z nas by powiedziała, że raczej trzeba się po prostu słuchać, czy podążać za tym, czego nauczał Jezus, że to nas czyni chrześcijanami. Jednak chciałbym zauważyć, że nie każdy unitarianin identyfikuje się jako chrześcijanin. Wielu z nas jak najbardziej identyfikuje się jako chrześcijanie, inni jednak nie lubią tej łatki dla siebie. Jakie są najważniejsze wartości w tej wierze? Więc widzicie, my zawsze mówimy, że co nas trzyma razem, to są właśnie nasze wartości, a nie nasze wierzenia. Dlatego, że ludzie, którzy tutaj się zbierają, tak naprawdę mogą mieć przeróżne, prywatne, swoje własne teologie. Jednak co nas scala razem, to wartości takie jak tolerancja, akceptacja wobec siebie nawzajem, niezależnie od naszych różnic. To jest także docenienie powątpiewania w życiu duchowym, to znaczy my mówimy, że my absolutnie nie mamy żadnych odpowiedzi, gotowych odpowiedzi, które dajemy ludziom, zwłaszcza w kwestiach duchowych, jednak kochamy pytania i to jest właśnie taka otwartość, dociekanie, trochę pokory, że tak naprawdę nie wiemy, ile nie wiemy. To bym powiedział, że to są nasze najważniejsze wartości. No i szacunek dla drugiego człowieka. Czy wy obchodzicie Boże Narodzenie i Wielkanoc? Oczywiście, że tak, no bo dlaczego mielibyśmy nie obchodzić? Boże Narodzenie jest świetne, jest w nim tyle magii, tyle mitów. Boże Narodzenie jest dla nas pamiątką narodzin osoby, którą my uważamy za być może największego nauczyciela religijnego, jaki kiedykolwiek istniał, czyli Jezus z Nazaretu. Mimo tego, że logicznie nie wierzymy w historię typu narodzenie z dziewicy i powiedzmy historię o osiołkach czy o trzech magach, którzy szli gdzieś ze wschodu i o tych całych mitach i tej całej magii, to mimo wszystko dajemy się troszkę ponieść naszej fantazji tutaj, no bo przecież ten czas zimowy właśnie służy do tego, żebyśmy opowiadali sobie te historie. Z Wielkanocą jest podobnie, także jak najbardziej ją obchodzimy, dlatego że to jest nasza kulturowa spuścizna. Tylko że podczas Wielkanocy my raczej będziemy mówić o zmartwychwstaniu idei Jezusa, czy Jego pomysłów, czy tego, jak powinniśmy się traktować, o zmartwychwstaniu ducha Jezusa, bo my raczej nie wierzymy w zmartwychwstanie ciała. Co twoim zdaniem dzieje się po śmierci człowieka? Nikt tego nie wie, bo nikt stamtąd jeszcze nie wrócił. Opierając się właśnie, że nie wierzycie w zmartwychwstanie ciała. No tak, no raczej nie, bo to jest naukowo niemożliwe.
Co się dzieje po śmierci? No mówię, tego tak naprawdę nikt nie wie. Ile osób, ile unitarian, tyle pomysłów. Większość z nas ma jakiś taki sens, że być może jakaś esencja, czy coś z nas trwa dalej. W jaki sposób to wygląda, my tego tak naprawdę nie wiemy. Czy to jest powrót do wszechświata, powrót do Boga, reinkarnacja, zmartwychwstanie, to my ludzie tak naprawdę to tylko zgadujemy. My często mówimy, że tutaj nasza religia skupia się na życiu przed śmiercią, a nie życiu po śmierci. Czy każdy może wstąpić do waszego kościoła? Wiesz co, powiedziałbym ci tak, każdy, kto ma dobrą wolę, bo są osoby, które by się zdecydowanie z nami dobrze nie czuły. I to są osoby, które albo mają zbyt wiele pewności, że jeśli chodzi o sprawy duchowe, to one mają rację i muszą przekonać innych do swoich własnych racji. Takie osoby na pewno by się tutaj dobrze nie czuły. Osoby, które są nietolerancyjne względem inności, na przykład osoby, które są homofobiczne, transfobiczne, rasistowskie i tak dalej. Takie osoby tutaj by miały bardzo ciężko. Rozumiem. A czy są jakieś mity na temat waszego kościoła? Mity gdzieś tam w społeczeństwie. Tak, tak. Więc jednym z takich mitów, który dość często jest, że tak powiem, który dość często krąży, to jest mit, że u nas można wszystko, tak? Dlatego, że nie mamy dogmatów wiary, których wymagamy, żeby osoby, które się tutaj zbierają, że one muszą się pod tymi dogmatami wiary podpisać. I dlatego niektórzy nam zarzucają, że tutaj można wszystko, że tutaj hulaj dusza, nie ma zasad, piekła nie ma, rób ta co chce ta. Co jest jednym z takich największych mitów o nas, który istnieje. I na co ja bym chciał odpowiedzieć, że zasady jak najbardziej są. Nie ma dogmatów, ale są zasady, bo my po prostu traktujemy siebie nawzajem tak, jak my chcemy być traktowani przez innych. Powiedz mi coś o waszej społeczności, o liczbach, jeżeli można o tym w ogóle mówić. No. Ile tutaj macie kościołów i czy jakieś są w Polsce kościoły? Wiem, że są na Węgrzech, tak? Tak. Gdzie są jeszcze? Rumunia? Węgry, Rumunia, Stany Zjednoczone, Kanada, wiem. Indonezja, Indie. To są Czyli takie coś główne... powiemy o liczbach. Wiem, że coś w Warszawie też powstawało. Tak, nie? Czyli tak no. króciutko, jakbyś mógł tak Dobrze, nakreślić, no. jak to wygląda. Więc my jesteśmy jedną z mniejszych grup religijnych. Jesteśmy naprawdę malutcy. Tutaj w Wielkiej Brytanii mamy mniej niż 200 kościołów w całym kraju. Jest nas zaledwie kilka tysięcy, nie znam dokładnych liczb. Także jesteśmy naprawdę bardzo malutką grupą religijną. Jest nas dużo w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Uniwersaliści są także w Meksyku. W Europie jest bardzo dużo nas w Transylwanii, czyli na terenach dzisiejszej Rumunii i Węgrzech. Jest nas trochę w innych krajach Europy, w tym także w Polsce. Jest mała grupka w Warszawie, która nie ma swojego budynku, nie ma swojego kościoła. Spotykają się w tym momencie albo w swoich własnych domach nawzajem, albo w jakichś wynajmowanych miejscach. I to jest grupa, która istniała praktycznie od zawsze. To jest ostatnia do tej pory istniejąca grupka, która, że tak powiem, którą można prześledzić jeszcze do historii braci polskich. Po II wojnie światowej nasza obecność w Polsce praktycznie spadła, można powiedzieć, do zera z wyjątkiem tej małej grupy. I zobaczymy, jak to im na dzień dzisiejszy pójdzie. Tak jak mówię, to jest jedyna nasza grupa w Polsce. Arku, no bardzo ładnie opowiedziałeś tutaj o historii, o liczbach, a może powiedz coś o sobie. Skąd ty się tutaj wziąłeś, skąd z Polski pochodzisz, jakie trzeba mieć wykształcenie, czy w ogóle trzeba mieć jakieś wykształcenie i po prostu, czy ty od razu wiedziałeś, że chcesz robić to, co w tej chwili robisz, czy to przyszło z czasem? Jakbyś mógł pokrótce tak To zdecydowanie przyszło z czasem i to mnie wzięło z zaskoczenia. Ja do tej pory czasami mam takie momenty, że ja się zastanawiam, co ja w ogóle robię ze swoim życiem. Więc ja jestem z Wrocławia. Ja w Polsce mieszkałem całe swoje dzieciństwo i wyjechałem praktycznie od razu po maturze tutaj do Anglii i już całe swoje dorosłe życie mieszkałem w Anglii, także tu już ponad połowę swojego życia tutaj jestem. W Polsce wychowałem się w kościele katolickim, jak zdecydowana większość z nas, ale przestałem chodzić do kościoła katolickiego z wielu powodów, dla których tutaj nie będę teraz już wnikał w tym momencie. I kiedy wylądowałem tutaj w Anglii, to dla mnie to było jak oddech świeżego powietrza, że ja nie musiałem chodzić do kościoła, że nikt mnie tutaj nie pilnował i ja byłem takim wojującym, nawet nie ateistą, tylko
osobą antyreligijną, że dla mnie wszelka religia to była po prostu zło, źródło całego zła na świecie i tak dalej. Ale zaczęło mi brakować jakiejś duchowości. Ja sam dla siebie praktykowałem różnego rodzaju medytacje, czy chodziłem na spacer i wiedziałem, że to jest dla mnie moja modlitwa. I to przez parę lat mi wystarczało, ale później zaczęło mi brakować wspólnoty. Zupełnie przez przypadek natknąłem się na Unitarian. No i tak sobie pomyślałem, że nigdy w życiu o tym nie słyszałem. Co to za w ogóle jakaś dziwna sekta? Co to, wiecie, kim te osoby są? Nic o nich nie wiedziałem, więc zacząłem czytać sobie w internecie. No i stwierdziłem, że w sumie zgadzam się z ich postulatami i że odnajduję siebie w tym, co o nich czytam. No więc zapytałem się wujka Google, czy jest kościół unitariański niedaleko, gdzie mieszkałem. Wtedy mieszkałem w Leeds, w północnej Anglii. No i ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że kościół, koło którego przechodziłem praktycznie codziennie, jest kościołem unitariańskim, tylko nigdy na niego uwagi nie zwróciłem. Pewnego dnia stwierdziłem, że sobie przyjdę na takie nabożeństwo, na taki serwis w środku tygodnia. Usiadłem gdzieś tam z tyłu, żeby w razie czego móc się szybko ewakuować, jakby się jakieś dziwne rzeczy działy, czy nie wiadomo co. Ale podobało mi się. No i później przyszedłem jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Zostałem członkiem wspólnoty, a reszta to już historia. Jaka jest potrzebna edukacja, żeby zostać unitariańskim duchownym? Lista wymagań jest długa, a cały proces jest bardzo żmudny, bo zaczyna się to wszystko od wywiadów. Na wywiady jeździmy do Oksfordu, gdzie jest jeden z ośrodków, w których trenujemy. Mamy 2 takie ośrodki w kraju, jeden w Oksfordzie, jeden w Manchesterze. No i później, jak już się przejdzie przez ten cały przesiew, przez te całe wywiady, przez cały ten proces rekrutacyjny, to wtedy cię czekają studia teologiczne. Więc trzeba mieć wyższe wykształcenie teologiczne, w tym wykształcenie biblijne, w tym także wiedzę o innych religiach, bo tak jak wspomniałem tutaj, ludzie, którzy się zbierają, są nie tylko chrześcijanami. Ja u siebie w kongregacji mam 2 osoby, które są hinduistami, mam 2 osoby, które są buddystami. Mam całą masę ateistów, także trzeba mieć pojęcie o różnych filozofiach i o różnych religiach. Niekoniecznie trzeba być ekspertem. Nie da się być ekspertem w tym wszystkim, ale trzeba być kompetentnym. Więc trzeba mieć wyższe wykształcenie teologiczne łącznie z biblioznawstwem i przejść przez całą masę tak zwanej formacji, czyli po prostu przygotowywania cię do bycia osobą duchowną. No, czyli dość dużo materiału, żeby przyswoić. Czy miałeś może w trakcie edukacji jakieś chwile załamania, że nie dam rady? Oczywiście, że na drugim roku to ja miałem takie załamanie nerwowe, że ja wylądowałem na tabletkach. Na tabletkach uspokajających, bo naprawdę studia akademickie same w sobie są ciężkie, połączone jeszcze ze studiami, tak jak mówię, z formacją ministerialną. Do tego jeszcze musimy zrobić praktyki w 2 różnych wspólnotach, czyli mamy 2 lata praktyk jeszcze do tego. Także to jest naprawdę dużo materiału, który musimy przyswoić, dużo uczenia się, dużo bardzo osobistych rzeczy, bo wtedy też się człowiek bardzo dużo o sobie uczy. Więc tak, no jest to proces intensywny i na drugim roku miałem mały kryzys, ale poradziliśmy sobie. Jak to się mówi, co cię nie zabije, to cię wzmocni. To cię wzmocni, a jeszcze powiedz mi, jak rodzina najbliższa zareagowała na to, że zostaniesz duchownym? Z zaskoczeniem. Chociaż czy ja wiem, czy aż z takim zaskoczeniem, bo powiem wam tak, ja pamiętam, jak ja byłem dzieckiem, byłem ministrantem u siebie w kościele, to te wszystkie tam babcie przykościelne, łącznie z moją babcią, zawsze mówiły, że jak ja dorosnę, to ja będę albo kierowcą autobusu, albo księdzem. W wieku 20 lat zrobiłem prawo jazdy na autobus. W wieku 30 lat zacząłem trenować, tak 30 lat miałem, jak poszedłem na studia teologiczne. Także może w pewnym sensie to nie było zaskoczenie. Babcia była troszeczkę podejrzliwa, jak w ogóle zacząłem chodzić do kościoła unitariańskiego, bo nie bardzo rozumiała, czym ten kościół jest, kim my w ogóle jesteśmy. Także babcia była troszkę taka podejrzliwa, czy ja mówię do jakiejś sekty, do jakiegoś dziwnego kultu się nie wkręciłem. No ale pokazałem babci, jak kościół wygląda. Jeszcze kościół w Leeds wygląda zupełnie inaczej niż ten, także babcia zobaczyła witraże, mozaiki. Babcia się uspokoiła. Jeśli chodzi o inne osoby z rodziny, no to pewnie też z takim lekkim zaskoczeniem, ale jak najbardziej wspierały mnie w tym.
Mojego obecnego partnera, mojego chłopaka poznałem w czasie studiów, także dla niego od zawsze byłem tą osobą, którą teraz jestem, także tutaj nie było zbyt wielkiego szoku dla niego, bo wiedział, co brał. Także mówię, rodzina wspierała mnie. Ale jeszcze wytłumacz mi mechanizm, bo ja jako, no mogę powiedzieć, świecka osoba staram się zrozumieć, jak to działa. Żeby zostać duchownym, to musi być powołanie, czy coś takiego miałeś, czy po prostu decyzja, będę duchownym i tyle? Wiesz co, ja kiedyś, być może nawet jeszcze wtedy, kiedy aplikowałem, bałem się słowa powołanie, bo dlatego, że ja się może nie tyle boję, co z przymrużeniem oka traktuję ludzi, którzy twierdzą, że wiedzą, czego chce Bóg, tak? I dla mnie, jak ktoś mówi, że mam powołanie, że Bóg mnie powołał do tego czy do tamtego, to ja zawsze tak przymrużyłem oko i mówię, że jesteś pewny, a kiedy ci Bóg tak powiedział? Dlatego ja się wystrzegałem tego słowa i mówiłem, że no nie wiem, że mam jakiś taki pociąg do tego, że chcę to robić, ale stwierdziłem, że to jest jednak coś, co ludzie nazywają właśnie powołaniem, tylko tyle, że ja się bałem tego słowa. No zdecydowanie trzeba to mieć, bo inaczej to by się nie przetrwało nawet studiów. Czy w waszym kościele jest hierarchia? Hierarchii nie ma. Jesteśmy zorganizowani w sposób w 100% demokratyczny, to znaczy każda osobna kongregacja, każda wspólnota jest niezależna od siebie nawzajem. Te wspólnoty wybierają w sposób demokratyczny swoje własne, że tak powiem, rady parafialne, wybierają osoby, które później reprezentują je na arenie lokalnej, w dystrykcie i wybierają przedstawicieli do zarządu naszego narodowego. Jednak to nie jest hierarchia, my nie mamy żadnych biskupów. Tak jak mówię, jesteśmy raczej federacją równych sobie wspólnot. Ja jako osoba duchowna także nie mam jakiegoś takiego zwierzchnictwa tutaj, nie mam takiej władzy wykonawczej nad moją kongregacją, jeśli chodzi na przykład o decyzje odnośnie budynku, czy w ogóle życia tutaj wspólnoty, to tak naprawdę wszystko jest podejmowane przez głosowanie osób, które są tutaj członkami. Więc nie mamy hierarchii, jesteśmy bardziej egalitarnie zorganizowani wobec siebie. Powiedz mi, jacy ludzie zbierają się tutaj pod tym dachem, się modlicie, rozmawiacie, wymieniacie poglądy? Kto tu przychodzi? Przeróżni ludzie. Ja często mówię, że to jest, dla mnie magia tego miejsca jest w tym, że nigdzie indziej ja nie jestem w stanie spotkać burmistrza miasta, który siedzi w tej samej ławce z uchodźcą, który siedzi w tej samej ławce z osobą, która w tym momencie jest bezrobotna, razem, nie wiem, z lekarzami, z osobami, które wykonują wszelkiego rodzaju pracę, osobami na różnych ścieżkach zawodowych. Także naprawdę mamy tutaj niesamowity miks ludzi o różnych narodowościach, z różnych ścieżek życiowych, o różnych poglądach, o różnych teologiach, którzy jednak potrafią przyjść pod jeden dach i dzielić się tą przestrzenią tutaj. A powiedz mi, jak to działa, skoro ludzie mają każdy inny swoją prywatną ideologię? Jak wy się dogadujecie? I jak to funkcjonuje? Więc przede wszystkim według mnie trzeba traktować dorosłych jak dorosłych i każda osoba jest odpowiedzialna za siebie. Więc tak jak na przykład wspomniałem, mam osoby tutaj w naszej kongregacji, które są ateistami i zdecydowanie nie wierzą w istnienie Boga. Więc jeśli ja w czasie modlitwy używam słowa Bóg, to one muszą wziąć za siebie odpowiedzialność i same gdzieś sobie w głowie albo w swoim sercu przetłumaczyć ten koncept, który być może dla nich nic nie znaczy, na coś, co jest bliższe ich rozumieniu, czyli na przykład może to być ich ideał, nie wiem, jakiś ideał życiowy, czy najwyższe wartości, czy miłość. I na odwrót, jeśli ktoś na przykład używa sformułowania, którego ja nie bardzo rozumiem, bo ja pochodzę z bardzo konkretnego środowiska, ja mam bardzo konkretne spojrzenie na świat, to ja też muszę wziąć odpowiedzialność za samego siebie i jakoś sobie przetłumaczyć to, co usłyszałem na język, który moja dusza rozumie. Więc w kościołach unitariańskich, w zależności od tego, kto prowadzi nabożeństwo, być może troszkę inny język będzie używany. Czasami ludzie będą mówili o Bogu, czasami ludzie będą mówili o Chrystusie, czasami ludzie będą mówili o duchu życia czy duchu miłości, nie używając tych innych, bardziej jakoś teologicznie obciążonych stwierdzeń czy frazesów.
Dlatego, tak jak mówię, trzeba po prostu wziąć troszeczkę odpowiedzialności za samego siebie tutaj. A mówiliśmy także o nabożeństwach, które zazwyczaj niedzielne nabożeństwa wyglądają po prostu jak taka kanapka z hymnami. Tutaj mamy przestrzeń do medytacji i w czwartki akurat w naszym kościele mamy taką półgodzinną medytację, gdzie ludzie mogą albo się położyć na matach od jogi, albo mogą sobie usiąść na krzesłach. I tutaj nie ma, że tak powiem, ciężkiej religii. Tutaj jest bardziej taka półgodzinny mindfulness, trochę muzyki, trochę poezji, po prostu taka medytacja w środku dnia. I mamy także, jak widać, dywaniki do modlitw muzułmańskich. One są ustawione w kierunku Mekki, bo mamy także ludzi, którzy są muzułmanami, którzy przychodzą tutaj do naszego kościoła w różnych sprawach. Niekoniecznie w sprawach religijnych, ale oni także mają tutaj miejsce dla swoich modlitw. Chciałbym Wam pokazać ciekawy przedmiot historyczny, który tutaj mamy. To jest zestaw komunijny, czyli w reformowanych tradycjach każdy dostaje taki malutki szocik z winem. I co jest ciekawe odnośnie tego zestawu komunijnego, to on przyszedł do nas z innego kościoła unitaryjskiego w naszym mieście, w Leicester, który już nie istnieje. Kościół nazywał się Free Christian Unitarian Church. On się zamknął w 1979 roku i kongregacja tamtego kościoła zdecydowała, żeby nam przekazać ten zestaw komunijny, no bo jakby ktoś chciał przyjechać do Leicester i wziąć udział w nabożeństwie unitariańskim, to przyjechałby do nas. Co mnie fascynuje odnośnie tego, to zestaw ten należał do pierwszej kobiety duchownej w jakimkolwiek wyznaniu w Anglii. Ta pani nazywa się Gertrude von Petzold. Urodzona była w Toruniu, ale wtedy ta miejscowość nazywała się Thorn, była w Prusach Wschodnich. Gertrude przyjechała do Oxfordu, żeby właśnie studiować teologię. Była pierwszą kobietą przyjętą na studia. Gertruda była pierwszą kobietą, która została przyjęta na studia teologiczne, żeby właśnie trenować na osobę duchowną. I zaczęła swoje duszpasterstwo tutaj w Leicester w 1904 roku. A jak się popatrzymy na srebro tutaj, to jest właśnie dzban komunijny na wino, to widzimy datę na inskrypcji Wielkanoc 1905 rok. Więc ten zestaw komunijny, który tutaj mam, należał do pani z Torunia, która była pierwszą duchowną kobietą w Anglii. Co byś chciał powiedzieć osobom zainteresowanym waszą ideologią? Powiedziałbym, że przede wszystkim, jeśli nigdy o nas nie słyszeliście, to nie jestem tym zaskoczony, dlatego że my naprawdę bardzo boimy się nie wyjść na ludzi, którzy próbują innych nawrócić na naszą drogę, bo my naprawdę nie wierzymy, że nasza droga jest jedyną słuszną drogą. Dlatego czasami po prostu siedzimy cicho i naprawdę mamy problem z marketingiem. Co jednak bym chciał powiedzieć, to, że jeśli Was to interesuje, to być może poczytajcie sobie troszeczkę o unitarianach gdzieś tam w internecie, poszukajcie informacji, zobaczcie sobie, czy kościół unitariański znajduje się w Waszej okolicy, zwłaszcza dla tych z Was, którzy tak jak ja mieszkają gdzieś w Wielkiej Brytanii, ale pamiętajcie, że każdy kościół unitariański będzie troszeczkę inny, więc jeśli w okolicy macie więcej niż jeden kościół unitariański i pójdziecie do jednego, i jakoś nie bardzo Wam tam pasuje, albo nie bardzo dogadujecie się z ludźmi tam, to być może kościół, który jest na drugim końcu Waszego miasta, będzie zupełnie inny. Także nie ma nic złego w testowaniu, w próbowaniu. Tym bardziej jeszcze chciałbym zaznaczyć, że na przykład może się tak zdarzyć, że w jednej wspólnocie będzie większość, która jest zdecydowanie bardziej chrześcijańska, więc te nabożeństwa będą bardziej czerpały z Biblii czy z tradycji chrześcijańskiej. A w drugiej wspólnocie może być troszkę mniej osób, powiedzmy, którzy się tak bardzo mocno czują związani z tradycją chrześcijańską, a więcej rodzimowierców, czy buddystów, czy agnostyków, czy humanistów. I tam te nabożeństwa będą wyglądać zupełnie inaczej. Także jak najbardziej to ludzie tworzą wspólnotę. Chciałem podziękować Tobie, Arku, że poświęciłeś swój cenny czas dla mnie, że dużo rzeczy się od Ciebie dowiedziałem i też tutaj jest wiadomość, przesłanie dla tych, którzy to będą oglądali. Jeżeli by były jakieś pytania, także pisać bezpośrednio pod filmem w komentarzach. Można Arka znaleźć na TikToku. Tak.
którego ja podlinkuję i może parę słów na pożegnanie dla widzów, którzy nas oglądają od Ciebie. To słuchajcie, słowa na pożegnanie. Trzymajcie się wszyscy, nie kłóćcie się, macie tylko jedno życie, korzystajcie z niego. Na razie, cześć. Trzymajcie się.